Cześć Wam wszystkim, z tej strony Ania. Witam Was na kolejnym odcinku ze mną. Będzie to nowa seria odcinków, w którym zobaczycie moje przygotowania na Olimpię. Jestem od 2 tygodni na minikacie. Stwierdziliśmy z Łukaszem, że zrobimy właśnie takiego minikata, ponieważ czułam się już dosyć ciężko. Miałam sporo już kilogramów, więc dla mojego samopoczucia i dla poprawy wrażliwości postanowiliśmy właśnie troszeczkę odciąć tych kalorii. Dzisiaj Was zaproszę na swój trening pośladków i dwugłowych. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek. I teraz tak, pierwsze ćwiczenie, odwodziciel na maszynie. Tutaj Wam pokażę, jak na tej maszynie bardziej zaangażować pośladek, ponieważ maszyna jest ogólnie do mięśni tutaj zewnętrznych ud, tak, i do mięśni pośladkowych. Ja będę chciała bardziej zaangażować, zaaktywować pośladek. Będę tutaj robiła drop set, taki spory, że tak powiem. Zacznę od ciężaru 64 kg i tak będę odejmować po 10 kg, 25 powtórzeń. Bardzo dobra metoda, przynajmniej ja bardzo dobrze czuję i dzięki temu bardzo dobrze rozgrzewam ten mięsień, który będę używać dzisiaj w trakcie treningu. Jak chcecie bardziej zaangażować pośladek, dziewczyny, to przesuwacie się do przodu, tak? Pupę mam praktycznie na skraju ławeczki, nie? Nie w ten sposób, tak jak siadam normalnie na tej maszynie, tylko do przodu. I w momencie, kiedy odwodzimy, tak, możemy przez sekundę przytrzymać i dopiero puszczamy. Przytrzymujemy tak, żeby jak najmocniej zaangażować ten mięsień. I teraz tak, kolejne ćwiczenie hip thrusty. Zwróćcie uwagę na ławkę. Ja ją specjalnie wzięłam, taką skośną, skos do dołu. I tutaj zwłaszcza dziewczynom polecam, ponieważ widzę, że sporo z Was ma problem z tym, żeby sztangę podnieść, tak? Odbić od ziemi i zrobić, powiedzmy, ten pierwszy ruch. Więc zazwyczaj panowie podchodzą i Wam podają. Ale Wy nie potrzebujecie panów. Znaczy, na pewno nie do tego. Wystarczy, że sobie znajdziecie taką ławeczkę i wchodzicie pod sztangę. Ja Wam zaprezentuję, żeby było profesjonalnie. Ustawiamy sobie sztangę, ustawiamy nogi, pozycję. Jak widzicie, jest wygodnie, tak nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu. I w momencie, kiedy unoszę sztangę, wszystko gra, nie jest ciężko, więc polecam Wam ten sposób. Dajcie znać, czy próbowałyście, czy się sprawdził też u Was. I zaczynamy serię rozgrzewkową na razie.
I tak, została mi ostatnia seria, ciężar 250 kg. W tamtym tygodniu było 240 na 10 powtórzeń. W tym tygodniu spróbuję zrobić właśnie te 250 kg. Postaram się zrobić 10 powtórzeń. Mam nadzieję, że wyjdą w miarę przyzwoite. Spróbujemy. Trzecie ćwiczenie, wyprosty na ławce rzymskiej, łączone razem z uginaniem nóg na ziemi hantlą. Tutaj Wam pokażę, jak prawidłowo robić te ćwiczenie, bo dużo dziewczyn robi błąd. Przede wszystkim źle ustawia stopy, bierze niepotrzebnie ciężar na samym początku. Próbując te ćwiczenie, polecam nie brać ciężaru na początku, robić bez żadnego obciążenia, wyczuć przede wszystkim tą pracę pośladków i dwugłowych. I w momencie, kiedy już będziecie na takim stopniu zaawansowanym, to polecam wziąć sobie talerz, sztangę, ewentualnie gumę oporową, tak? Sobie zaczepić tutaj można sobie spokojnie zaczepić tą gumę i w tym momencie mamy dodatkowe obciążenie. Pokażę Wam również, jak sobie radzę hantlą, tak? Jeśli nie macie kogoś, kto Wam może podać hantlę, tak naprawdę możecie sobie sami poradzić, tylko musicie troszeczkę popróbować, tak? Bo to na samym początku może Wam nie wyjść, mi nie wychodziło, ale myślę, że z czasem na pewno wyjdzie. I tak, przede wszystkim ustawiamy sobie stopy. Stopy muszą być zrotowane na zewnątrz, nie naprzeciw, nie prosto, tylko na zewnątrz. I w tym momencie zawsze, jeżeli ustawiamy w ten sposób stopy, to będziemy bardziej angażować pośladek. Więc stopy na zewnątrz. Są różne wersje robienia tego ćwiczenia. Musicie po prostu wybrać sobie własny sposób. Ja robię to na prostych plecach. Można troszeczkę zaokrąglić plecy. Ja bardziej czuję pośladek, robiąc tak, jak zobaczycie. To jest kwestia indywidualna, tak? Budowy ciała, anatomii, więc musicie przede wszystkim wyczuć. Teraz mój kamerzysta, poproszę go, żeby nagrał zbliżenie, jak ustawiam sobie stopy w momencie, kiedy chcę tą hantlę sobie podnieść. Mam nadzieję, że zobaczycie. Nie jestem w stanie to wytłumaczyć.
I tak, ostatnia seria. Później lecimy na górę, pokażę Wam kolejne ćwiczenie, też to będzie seria łączona. Będzie to glute bridge połączony razem z takim przysiadem sumo. Też troszeczkę inaczej, pokażę Wam inną metodę robienia takiego przysiadu. Lecimy dalej z treningiem. Kolejne ćwiczenie, tutaj na maszynie Smitha będę robiła glute bridge połączone razem z przysiadem sumo. Za chwilkę Wam pokażę, jak ten przysiad sumo będzie wyglądać. Sami zobaczycie troszeczkę taką inną wersję. Może się już spotkaliście z taką wersją, dajcie znać. No i tak, została mi ostatnia seria, trzecia. Będzie jeszcze jedno ćwiczenie, też tutaj na maszynie Smith. Jak widzicie, jest to ciężki trening, ja nie ukrywam. Serie łączone, tak jak wspominałam Wam w ostatnich odcinkach, że to nie jest do końca mój styl. Wolę jednak duże ciężary niż na przykład 2 ćwiczenia połączone razem, tak? Szybciej się po prostu męczę. Jestem takim człowiekiem, że zawsze wolałam się przez chwilę pomęczyć z większym ciężarem niż przy takich ćwiczeniach.
Słuchajcie, to zwłaszcza do dziewczyn, jak zauważyliście, bardzo powoli robię ćwiczenia. Tu nie chodzi o to, żeby robić w zwolnionym tempie, ale żeby się przede wszystkim skupić na ćwiczeniu. I to cały czas powtarzam swoim podopiecznym i Wam też to przekazuję. Skupcie się na każdym ćwiczeniu. Skupcie się, żebyście czuły przede wszystkim ćwiczenie, żebyście czuły ten mięsień, który ćwiczycie, tak? Bo bardzo dużo dziewczyn widzę robi w pośpiechu, spieszy się. To nie o to chodzi. Jak się będziecie spieszyć, to możecie sobie zrobić krzywdę, jakąś kontuzję złapać, a nie o to chodzi, tak? Chcecie coś zbudować, chcecie mieć ładne pośladki, ładne plecy, ładne ramiona, to się skupcie na tym ćwiczeniu. Ostatnie ćwiczenie, tak jak Wam wspominałam, na maszynie Smith, to będą tak zwane ośle wykopy. Zaraz zobaczycie, na czym polega to ćwiczenie. Tutaj też, jeśli mogę Wam doradzić, to dziewczyny, róbcie małym ciężarem, bo widzę, że niektóre nakładają sobie po 10 kg na stronę, to jest za dużo. Nawet ja nie robię takim ciężarem, więc no, u mnie jest po 5 kg na stronę, to jest akurat, ja przy tym ciężarze jestem w stanie się skupić na technice, na tym, żeby ten mięsień poczuć. Najlepiej zacząć od samej sztangi, nie nakładać sobie w ogóle ciężaru, później sobie dołożyć po kilogramie na jedną stronę, po kilogramie na drugą stronę, później 2 i tak z czasem sobie troszeczkę dokładać. Ale bym też nie sugerowała, żeby zwiększać cały czas ten ciężar, bo zacznie Was po prostu odcinek lędźwiowy boleć i no i nie będziecie się mogły przez to skupić na ćwiczeniu, tylko cały czas będziecie czuły ból, więc tyle z mojej strony. Taka mała podpowiedź ode mnie, bo dużo dziewczyn mi pisze, zwłaszcza moje podopieczne: Aniu, co ja mam zrobić w momencie, kiedy robię te ćwiczenie i ten hak w momencie wypchnięcia nogi do góry zaczepia się. To się często zdarza, tak? Tutaj akurat jest, ta maszyna troszeczkę jest inaczej skonstruowana, więc ja nie zaczepiam, ale jeżeli macie takiego właśnie Smitha, który jest bardzo, że tak powiem, czuły na to i od razu przekręca się ten hak, użyjcie sobie paska do ciągów, możecie sobie jakiegoś mini banda, może być nawet gumka do włosów, musicie po prostu zablokować ten hak, przyczepić go do tej grubszej części. Tu wystarczy pociągnąć. W tym momencie tutaj poproszę kamerzystę, żeby podszedł do mnie, żeby pokazał. Tutaj w tym momencie już mamy zaczepione. Wystarczy sobie zrobić supełek. Ja tego supełka teraz nie będę robić. I w tym momencie już widzicie, nie przekręca się, możecie swobodnie robić te ćwiczenie i się nie denerwować. No i tak, kochani, to jest mój cały trening. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że spróbujecie jakichś moich tipów treningowych. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy coś spróbowaliście, czy coś się sprawdziło.
Pamiętajcie też o subskrybowaniu kanału, o tym, żeby dać łapkę do góry, jeżeli Wam się oczywiście podobał ten odcinek. Pamiętajcie również o moim kodzie rabatowym ANKA10 w sklepie Muscle Power, który daje Wam 10% zniżki na cały asortyment. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, na razie, cześć, pozdrawiam.